Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam Siemensa C65. Był to mój jeden z ulubionych Siemensów, jakie wcześniej posiadałem i użytkowałem. Niestety w tym przypadku moja bateria tutaj uległa uszkodzeniu i się co chwilę włącza, więc musiałem sobie poradzić. I jak widzicie, założyłem inną baterię, troszkę prowizorycznie. Taką baterię od Siemensa, też oryginalną, ale innego modelu. I zobaczcie tutaj ten nasz model C65. Bardzo fajnie on wygląda. I zobaczcie telefonik tutaj na przedniej ściance obudowy. Posiada tylko głośniczek od rozmów. Klawisze bardzo wygodne, bardzo miękko się tutaj naciska, bardzo fajnie się pisze SMS-y na nim. Joystick dość długo tutaj wytrzymuje w tym telefoniku, naprawdę. Tutaj na tylnej ściance widzimy tylko port naszej podczerwieni. Później pokażę taką ciekawostkę, jak długo wcześniej trzeba było wysyłać MP3 i plik dany przez właśnie ten port i jak musieliśmy po prostu blisko być między telefonami. Tutaj na tylnej ściance widzimy aparacik fotograficzny VGA 0,3 megapikselowy. No bardzo słabej jakości oczywiście w tym telefonie. Tu fajnie wyryte, wygrawerowane markę Siemens i tutaj mamy nasz zasięg, oczywiście antenę zasięgu. No w tym przypadku nie było tutaj zaślepki, ale bez tej zaślepki bardzo fajnie to wyglądało. I tutaj na samej górze widzimy na boku otwory na naszą smycz. A na samym dole tutaj port ładowania standardowy dla Siemensów. I obok tego portu widzimy otwór na nasz mikrofon. Tutaj taki mini otwór. No i zobaczcie naszą baterię, tutaj oryginalną. Bateria Siemens, tak się nazywa, oczywiście produkowana przez markę Siemens. I tu mamy dokładne dane tej baterii, sobie zobaczcie. Wyprodukowana w Chinach i dokładne tutaj może sobie znajdziecie model tej baterii, żebyście wiedzieli na przyszłość, jaką baterię ten telefon obsługiwał. Oczywiście takie baterie są bardzo rzadkie i już dość słabe, jeśli ktoś po prostu o nie nie dbał. I zobaczcie sobie jeszcze pod nalepką e-mail, jak to wygląda. Tu mamy markę Siemens, model C65, wyprodukowany na Węgrzech. I tu mamy jeszcze inne informacje dodatkowe w tym telefonie. Tu mamy oczywiście e-mail u samej góry, jednak na innej nalepce, ale widzicie właśnie, jak to wygląda. I teraz, moi drodzy, sobie ten telefon uruchomimy i sprawdzimy jego tutaj podstawowe funkcje. I zobaczmy, tutaj w trawie piszczy. Uruchamiamy telefon. Muszę Wam tutaj bardzo delikatnie pokazywać, bo mi się to co chwilę odrywa. I tutaj tracę niestety prąd. I zobaczcie w tym telefoniku. Bardzo prosty telefonik, bardzo przyjemny. Tutaj mamy ikonkę z automatu już podczerwieni. I wchodzimy sobie joystickiem w menu. W menu mamy tutaj u samej góry książkę adresową. Następnie historię połączeń, internet. Oczywiście możemy tutaj dograć sobie aplikację w formacie JAR. Java na telefon, ale niestety, jak wiecie dobrze, w tych czasach będzie bardzo problematyczne, by z czegokolwiek tutaj skorzystać. My sobie wejdziemy może w aparat. Zobaczcie. Tutaj nasz aparacik. Zapisz moje obrazki, z automatu mi pokazuje. Zobaczcie, jaka słaba jakość, jeśli chodzi o ten model telefonu. Naprawdę bardzo tutaj słaba. Nie ma co testować. Usuwamy sobie od razu. Następnie wiadomości. Tu sobie wejdziemy w nowe wiadomości. I tak się mniej więcej pisze wiadomości. Jeśli chodzi o wiadomości, to naprawdę przyjemnie się pisze, dlatego że klawisze są bardzo tutaj wygodne.
I tutaj szukam sobie T9. W tym telefonie już było T9, zobaczcie. Wpiszemy sobie na przykład Polska. Akurat tego wyrazu w słowniku nie było, ale widzicie, że słownik T9 jest. I wchodzimy sobie w wiadomości. Następnie mamy organizer. Tutaj mamy podstawowe funkcje tego telefonu: kalendarz, terminy, zadania, notatniki, terminy, coś tam, nie wiem, opakowań, czy nagrania, strefy czasu i ustawienia naszego kalendarza. W dodatkach mamy, zobaczcie, budzik, nagrywanie, kalkulator, konwerter, stoper, minutnik, zdalna synchronizacja i system plików. Z tego co pamiętam, ten telefonik naprawdę był bardzo telefonikiem lubianym, dlatego że jako jedyny chyba potrafił wysyłać, nie wiem czy pamiętacie, nasze Java. Po prostu gdy sobie zainstalowaliśmy nasze Java, jakąś tam gierkę czy aplikację w formacie JAR, to on potrafił po prostu, tak teraz widzimy, taka była opcja system plików. No nie wiem, czy w tym przypadku dobrze tutaj się kieruje, ale myślę, że tak. Wchodziliśmy sobie w system plików i po prostu w Java, zobaczcie, Games i mogliśmy po prostu tak by wydostać z naszej aplikacji czy gierki naszą instalkę i mogliśmy po prostu z automatu wysłać przez podczerwień do innego telefonu. Naprawdę było bardzo to wygodne. O i widzicie, jest. Zobaczcie, możemy sobie wysłać po prostu Jawę, tutaj instalkę. Nie musimy po prostu już podłączać się pod komputer, tylko po prostu z tego telefonu wysłaliśmy, jeśli ktoś nam wysłał instalkę, zainstalował telefon, a później mogliśmy po prostu wydostać z gierki już naszą instalkę. Naprawdę bardzo przydatna funkcja w tamtym okresie czasu. Pamiętam, jak się wysyłało na Sony Ericssona K300 taką instalkę. I zobaczmy dalej. Tu mamy moje obrazki, animacje, dźwięki. Dźwięki tutaj jest dość sporo. Jeśli chodzi o ten telefon, to odtwarza tej Jawy, Wawy naprawdę dobrej jakości, ale niestety nie całe, tylko urywki. Pamiętam, jak się grywało te Jawy, telefonik. To były akurat tutaj dźwięki nieoryginalne, dogrywane przez kogoś, ale tutaj widzę oryginalne, SMS-owe. Tutaj bardzo ciche. Tu widzicie format IMEI. A teraz mamy format MID. Jest tego naprawdę bardzo dużo, widzicie sobie, są tutaj foldery i każdy folder ma jakieś pliki dźwiękowe. Tu są akurat pliki muzyczne oryginalne.
Teraz te pliki, które teraz puszczałem, to pamiętam, że były właśnie na odpuście z zabawek dziecięcych, bardzo podobne. I tu macie motywy, gierki. Tu widzicie gierki dogrywane przez użytkowników, więc na pewno nieoryginalne z tego telefonu, ale przykładową gierkę sobie włączymy i zobaczymy, jak to wygląda na takim telefonie, na takim rozmiarze wyświetlacza. I poczekamy sobie troszkę. To dość długo się loguje, jeśli chodzi o gry w tym telefonie. No oczywiście system tu jest dość słaby. Ale poczekamy chwileczkę, to niedługo będzie trwało, więc... I zobaczmy, jak to wygląda. Startujemy z jakąś gierką na Siemensa C65. Być może ta aplikacja jest oryginalna. Nowa gra. Tak. A co tam nie chce ta gra się uruchomić? Być może nie wiem, o co chodzi. To trzeba czytać. Jak widzicie. Dobrze, no mniejsza z tym. Wychodzimy sobie z tej gierki. I przechodzimy sobie dalej. Zobaczymy tutaj inne opcje. Tutaj moje... Tutaj były gierki, aplikacje. Aplikacje, widzicie, kompas, mapa Polski. Ktoś dograł sobie mapę Polski. Zobaczymy, jak ta mapa Polski wygląda. No to jest bardzo prosta mapa. Szukamy sobie tutaj. Zobaczcie naszej miejscowości. I przechodzimy sobie dalej w tym telefonie. Byliśmy przy aplikacjach i teraz różne, a to są różne pliki, które nie działają na tym telefonie, przeważnie podobnie jak w folderze inne w Sony Ericssonie. No dobra, teraz sobie przejdziemy do ustawień. Zobaczcie, ustawienia profili, motywy, ustawienia wyświetlacza, dzwonki, połączenia. Tu są dzwoneczki. Połączenia, ustawienia aparatu, zegar, przesyłania danych, zabezpieczenia sieć i akcesoria. Ja Wam jeszcze pokażę, jak to się wysyła, jak to fajnie wyglądało kiedyś. Prześlę między K800 a Siemensem C65. Spróbujemy sobie wysłać tutaj plik dźwiękowy. Tak tylko mniej więcej jak to wygląda. Zobaczymy sobie. Tutaj zobaczcie. Przecież podczerwień, w tym przypadku tu jest podczerwień naszego Sony Ericssona, a Siemensa tutaj. I coś nie łapie, dlatego pewnie, że nasz Siemens nie ma tyle pamięci. To weźmiemy sobie jakąś krótszą muzykę, która zajmuje mniej pamięci. I zobaczymy teraz. I zobaczcie, jak to wygląda. Takie tempo, jeśli chodzi o wysłanie 2 KB, 4 KB. Taka szybkość. Zobaczcie. I zobaczmy, jaka odległość musi być mniej więcej. Czy nam nie rozłączy. Wysyłanie pod czerwienią. I zobaczcie. Zobaczymy taka odległość. I też nam tu przesyła. No myślę, że pół metra dałoby radę. Zobaczcie. Bo teraz trochę ciężko nam przesyła. Już nie chcę to bardzo. To raczej chyba nie pół metra, nie da rady.
Teraz trochę mi przycina, ale jeszcze daję radę. Fajnie to wygląda. No i takie były kiedyś czasy. Zobaczcie, musieliśmy tutaj trzymać te telefony obok siebie, żeby tutaj przysłać naszą MP3 ulubioną i to naprawdę długi okres trwało, po 2, po 5. Tutaj wysyłało nam kilobajtów, nie mega, tylko kilobajtów, jak widzicie. No dobra, to teraz przechodzimy dalej i teraz przejdziemy do demontażu i montażu tego telefoniku. I przechodzimy do demontażu. Ściągamy tę klapkę, tą baterię, jak widzicie. Tutaj kartę SIM. Tu musimy trochę uważać, dlatego że jest ta karta mini, żeby nie uszkodzić naszych styków. I teraz tutaj podwadzamy naszą przednią obudowę. Zobaczcie, tutaj od samego dołu najlepiej. Bardzo prosty sposób nam tutaj wychodzi. Nakładka klawiaturki. I teraz zajmujemy się odkręcaniem tego telefonu. I tu mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą śrubkę. Są to śrubki tutaj w tym przypadku gwiazdkowe, ale troszkę mniejsze niż te standardowe. I odkręcamy sobie śrubeczki. Tutaj dość ciężko się te śrubki odkręca. Jeszcze tutaj przy okazji Wam wspomnę, że telefon pochodzi z 2004 roku. Jak na okres tamtych lat, no dość fajny i ciekawy telefonik, naprawdę. Oczywiście w tym okresie były już lepsze telefony, na pewno. Ale akurat w moim przypadku przypadł mi do gustu. I sobie tutaj odkładamy śrubeczki wszystkie po odkręceniu na bok. Tutaj wysypujemy może i odkładamy na bok. I teraz zobaczcie, nam tutaj ekspresowo, samoczynnie wszystko nam wychodzi z naszego korpusu. I tu mamy wymienny tutaj zasięg. Tutaj podwadzamy cały, zobaczcie, wymienną wibrację i wymienny mikrofonik. Naprawdę bardzo fajnie. I tutaj widzimy naszą płytę główną. Tu jest rameczka. Nasz joystick, który wcześniej wyskoczył. Nakładka joysticka. I tu mamy na ramce, zobaczcie, naszą klawiaturkę. Płytkę klawiaturki. I tutaj jeszcze możemy wymontować nasz wyświetlacz, ale wcześniej tutaj widzimy blokady. Tutaj po boku, zobaczmy, jedna blokada, druga blokada i wyciągamy nasz wyświetlacz. No w tym przypadku naprawdę bardzo prosty telefon do demontażu. I to wszystko w tym materiale. Dzięki za oglądanie tego filmiku. Zapraszam Was również na kolejne moje odcinki z udziałem Nokii, Sony Ericssonów, Siemensów, Motorola i innych ciekawych telefonów klasycznych. Więcej informacji odnośnie tego telefonu zobaczysz sobie pod tym filmem. Cześć!